To jest Republika. Dom wolnego słowa. To jest serwis informacyjny Republiki. Witam Państwa serdecznie. Powiemy m.in. o ataku nożownika z Kolumbii w Radomiu oraz o planowanej rekonstrukcji rządu. Katarzyna Ciepielewska, dzień dobry, zapraszam na serwis. Atak nożownika w Radomiu. Policja potwierdza, zatrzymano 46-letniego Kolumbijczyka. Zaatakowany to Polak, mieszkaniec Radomia, który próbował zatrzymać pojazd zagrażający bezpieczeństwu. W miniony weekend w nocy z soboty na niedzielę na drodze w Radomiu świadek bezpośredniego zdarzenia i niedoszła ofiara nożownika, pan Krzysztof, zauważył, że samochód, który jechał przed nim, przemieszcza się slalomem po całej szerokości drogi. Pojawiło się podejrzenie, że kierowca pojazdu może być pijany. Pan Krzysztof zadzwonił pod numer 112 i opisał całą sytuację. Jeszcze przed przyjazdem policji doszło do szamotaniny, a jeden z obcokrajowców zaatakował świadka nożem kuchennym. Napastnik został zatrzymany. Prokuratura podejmie decyzję o dalszym toku postępowania i kwalifikacji prawnej zdarzenia. A teraz polityczna szopka z udziałem Romana Giertycha. Przesłuchanie posła Koalicji Obywatelskiej zaplanowane na dziś w prokuraturze okręgowej w Ostrołęce nie odbędzie się. A chodzi o zawiadomienie złożone przez posła Romana Giertycha dotyczące ujawnienia materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej w postaci nagrań jego rozmów z Donaldem Tuskiem z 2019 roku. Po szczegóły sięgamy do Daniela Machnowskiego. Danielu, witaj, powiedz, dlaczego Roman Giertych nie pojawił się w prokuraturze? Dlatego, że twierdził, że nie został odpowiednio poinformowany o tym, że ma być przesłuchiwany. Twierdził, że dowiedział się o tym z mediów i tak też napisał na portalu X, że prokuratura zachowała się tutaj nieprofesjonalnie i najpierw poinformowano media, a dopiero później sam zainteresowany dowiedział się o tym, że ma być przesłuchiwany. Tyle tylko, że wersja Romana Giertycha jest niespójna i nijak ma się do rzeczywistości, bo jak ustaliłem w rozmowie z rzeczniczką prokuratury w Ostrołęce, Roman Giertych dzisiaj kontaktował się z prokuraturą i usprawiedliwił swoją nieobecność, czyli tym samym przyznał, że powinien być dzisiaj w prokuraturze, ale z nieznanych nam powodów nie pojawił się w prokuraturze. Ustalany jest nowy termin przesłuchania, na którym Roman Giertych zapowiedział, że powinien się już stawić. Jego postępowanie może być tutaj zaskakujące, tym bardziej, że to Roman Giertych złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie do prokuratury, ponieważ uważa, że taśmy z jego nagraniami trafiły do chociażby naszej stacji w sposób nielegalny. Twierdzi, że został tutaj pokrzywdzony i dlatego też złożył zawiadomienie do prokuratury, a kiedy miał być przesłuchany, zrobił właśnie taką szopkę medialną, sugerując, że prokuratura działa za jego plecami. Już warto tutaj również podkreślić to, co było na tych taśmach. Między innymi Roman Giertych bardzo niepochlebnie wypowiadał się na temat mieszkańców Polski prowincjonalnej. Mówił, że te okręgi wyborcze na prowincji są, mówiąc delikatnie, mało atrakcyjne i ludzie, którzy tam mieszkają, również nie są zbyt rozgarnięci. Tak delikatnie to ująłem, co było na tych taśmach. Mogliście Państwo oczywiście te taśmy słuchać na naszej antenie kilka tygodni temu i właśnie tych słynnych taśm to zawiadomienie do prokuratury zostało wręczone Romanowi Giertychowi, ale jak już wspominałem, pan mecenas dzisiaj się w prokuraturze nie stawił. O czym Daniel Machnowski. Danielu, bardzo Ci dziękuję. Rekonstrukcja rządu ma odbyć się w najbliższą środę, jednak to, jaki będzie jej finał, nadal jest niewiadomą. Dziś o godzinie 18 dojdzie do spotkania liderów w koalicji rządzącej. Według nieoficjalnych ustaleń mediów rozmowy mają się odbyć w willi premiera przy ulicy Parkowej w Warszawie.
Poniedziałkowa rozmowa liderów koalicji dotyczyć będzie najważniejszych kwestii w sprawie podziału stanowisk. Nadchodząca rekonstrukcja ma objąć przede wszystkim zakończenie pracy przez kilku ministrów oraz połączenie poszczególnych resortów. Z ramienia Polski 2050 na spotkaniu pojawić się mają Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paweł Ślisz. Z kolei Lewicę reprezentować mają Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski. Według ustaleń Rzeczpospolitej obecna rekonstrukcja rządu bywa w rządowych kręgach nazywana ostatnią rekonstrukcją Tuska. Kolejna miałaby obejmować w 2026 roku również stanowiska premiera i dawać nowy impuls, odświeżenie wizerunkowe na wybory do Sejmu. Z rozmów z ważnymi politykami Platformy i innych ugrupowań koalicyjnych wynika, że z tym scenariuszem zaczyna się liczyć także sam Donald Tusk, pisze Gazeta. Ponowne liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich przez prokuratorów nie przyniosło oczekiwanego przez nich rezultatu. Jak stwierdził minister Adam Bodnar, nieprawidłowości były, ale bez wpływu na końcowy wynik wyborów. Pytania o koszty całego przedsięwzięcia, jakie ponieśli podatnicy, zadał Marcin Romanowski. Złożyłem interpelację w sprawie kosztów i rezultatów śledczej operacji Bodnara i Giertycha. Miały być masowe fałszerstwa, są tylko masowe kompromitacje. Tusk finansuje tę żałosną farsę z kieszeni polskich podatników. Tymczasem nawet dziennikarze sprzyjający rządowi obnażają plany Donalda Tuska mające na celu niedopuszczenie do zaprzysiężenia prezydenta, którego wybrali Polacy. Słyszałem, że wręcz Hołownia zagroził, że nie będzie koalicji, jeśli będzie zmuszany do tego, prawda? Albo będzie próba na przykład, że ktoś z sali wniesie wniosek o przerwę. Tak, bo takie pomysły też gdzieś tam się pojawiały. Bo tam się pojawiał taki pomysł, że będzie wniosek z sali w takim razie, jak on się nie zgadza i na przykład, że Donald Tusk zmontuje większość w Sejmie, która ten wniosek poprze. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wzywa do przyjazdu do Warszawy na zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Wygrała Polska. Pod takim hasłem prezes PiS spotkał się z mieszkańcami Lublina. To akcja podsumowująca minioną kampanię prezydencką. Mogłoby się wydawać, że już wszystkie sprawy zostały wyjaśnione. No ale mówiąc tak najprostszym językiem, oni kombinują dalej. Kombinują dalej. I w dalszym ciągu nie wiadomo, co w tym ostatecznym momencie się stanie. I dlatego obecność bardzo wielu ludzi, także tej ziemi, obecność pod Sejmem jest ogromnie ważna. To jest takie zadanie na dziś, bo przecież to już wszystko bardzo niedługo. Mamy dzisiaj, Bogu dzięki, 20 lipca, a więc to jest już tylko kilkanaście dni. Trzeba jechać, trzeba być tego dnia w Warszawie. Pod Sejmem, a później będą długie uroczystości. Kto będzie miał siłę, żeby w nich uczestniczyć, no bo może być bardzo gorąco, na przykład w sierpniu często bywa gorąco, to nie da rady, ale ci, co dadzą radę, powinni w tym uczestniczyć. W Waszyngtonie doszło do serii spotkań polskiej delegacji parlamentarnej z amerykańskimi kongresmenami i przedstawicielami Pentagonu. Rozmowy dotyczyły zaangażowania Polski w amerykański przemysł zbrojeniowy oraz relacji strategicznych między oboma naszymi krajami. O szczegółach tej delegacji mówił gość Michała Rachonia, Radosław Fogiel. Jest u dzisiejszej amerykańskiej administracji bardzo duża świadomość i aktualność wiedzy na temat sytuacji w Polsce. Mówiliśmy o takich rzeczach jak obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tym momencie trwa taki przegląd obecności w ogóle wojsk amerykańskich na świecie i zależało nam na tym, żeby bardzo mocno uświadomić naszym rozmówcom wagę wschodniej flanki, rolę Polski w ramach wschodniej flanki. Jeżeli miałyby być jakieś decyzje dotyczące zmniejszenia obecności w Europie, to apelowaliśmy, żeby to nie dotyczyło Polski. No i tutaj jedna kwestia. Druga kwestia to energia. Już kupujemy LNG ze Stanów Zjednoczonych. Mamy szansę w ramach też inicjatywy Trójmorza stać się takim hubem, który tę współpracę gazową ze Stanami rozwinie na cały region. I trzecia sprawa to kwestia, tak żeby w pewien sposób uświadomić Amerykanom też, że rozumiemy, z czym oni się borykają na swojej południowej granicy, kwestia naszej granicy wschodniej.
Nie milkną echa skandalicznego wpisu na stronie Instytutu Pileckiego na temat udziału Maksymiliana Sznepfa w obławie augustowskiej. Przypomnijmy, na stronie Instytutu Pileckiego mogliśmy przeczytać: porucznik Maksymilian Sznepf dowodził jednostką o wielkości 110-160 żołnierzy, która zatrzymała 22 osoby, z których część nigdy nie wróciła do domu. W obławę zaangażowanych było 45 000 żołnierzy. Udział jednostki Sznepfa stanowi jedynie 2 promile tych sił. Profesor Sławomir Cęckiewicz na antenie Republiki zadał kłam narracji Instytutu. Liczba 22 nie wiadomo skąd jest. Uważam, że jest z sufitu. Materiały, które są opublikowane tutaj, nawet przez, myślę, znajomego Ruchniewicza, czyli profesora Grzegorza Motykę, między innymi też profesora Chryciuka i doktora Adamskiego, przeczą po prostu temu, co Instytut Pileckiego napisał w tym swoim tweetie o tych 22 osobach. Mało tego, materiały, które publikowali komuniści w okresie komunistycznym. Książka Sobczaka, której fragmenty wczoraj publikowałem, pisana zresztą w oparciu o takie sprawozdania pułkowe pierwszego praskiego pułku piechoty, w którym służył Sznepf, również po prostu temu przeczą. Obława augustowska to nie jest 10 lipca tam do 18 lipca. To się wszystko zaczyna w czerwcu i trwa do września. Oni naprawdę, kościuszkowcy, utopili we krwi te 3 rejony Polski: Suwalszczyznę, Podlasie i część Mazowsza. A cały program ściśle jawny, pokazujący, w jaki sposób funkcjonuje obecnie Instytut Pileckiego pod rządami koalicji 13 grudnia, dostępny na kanale YouTube Telewizji Republika. Presja na granicę nie ustaje. Straż Graniczna tylko w weekend odnotowała niemal 390 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W stronę funkcjonariuszy rzucano kamieniami oraz butelkami. Wobec 30 migrantów prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. 1 osobę zatrzymano za pomocnictwo. Migranci rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy. To kolejne niebezpieczne incydenty, z którymi muszą mierzyć się polskie służby. W obawie o bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej podjęto decyzję o konieczności wzmocnienia zapory technicznej na polsko-białoruskiej granicy. A przypomnijmy, że bariera powstała w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości mimo sprzeciwu ówczesnej opozycji. W weekend przez Polskę przelała się fala protestów przeciw nielegalnej migracji. W niemal 100 miastach w całym kraju obywatele wyszli na ulicę, by pokazać swoje stanowisko w tej sprawie. Polacy zdecydowanie sprzeciwiają się nielegalnej migracji, czego dali wyraz na manifestacjach w całym kraju. Dla rządu jednak problemem nie jest nielegalna migracja, a manifestujący kibice. Rzeczywistość stara się zaczarować rzecznik rządu Adam Szłapka, który jednocześnie zapowiedział, że służby będą szukały haków na manifestujących patriotów. Polacy obawiają się nielegalnej migracji, stąd protesty w całym kraju. Rząd stara się rzucać kłody pod nogi Ruchowi Obrony Granic, który obnaża bierność ekipy Donalda Tuska. Poparcie dla tego ruchu obywatelskiego zapewnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Trzeba to wspierać z całym zdecydowaniem. Trzeba podejmować akcje w tym kierunku. Trzeba, jeżeli będą ochotnicy, a mam nadzieję, że będą, werbować ludzi, którzy będą się tym zajmowali. Prawo i Sprawiedliwość zbiera również podpisy w sprawie referendum nad odrzuceniem przez Polskę paktu migracyjnego, który wchodzi w życie w połowie przyszłego roku. Przypomnijmy, że już jedno takie referendum było, jednak na skutek obstrukcji ekipy Donalda Tuska nie było one ważne, a nasz kraj stracił mocny argument na europejskiej arenie. Paweł Bułoch, Republika. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do zmasowanego ataku m.in. na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchło kilka pożarów. W eksplozjach zginęła co najmniej 1 osoba, 2 zostały ranne. Polska po raz kolejny poderwała polskie i sojusznicze myśliwce. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Mer stolicy Ukrainy poinformował, że ratownicy i służby medyczne działają obecnie na terenie 4 dzielnic Kijowa. W wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzona została m.in. stacja metra w centrum miasta, a także budynki mieszkalne, lokale usługowe oraz przedszkole. Przez całą noc w mieście słychać było eksplozje. To efekt działań obrony przeciwlotniczej, która próbowała odeprzeć atak. Tymczasem gubernator obwodu charkowskiego poinformował o licznych eksplozjach również w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy. Gwałtowne ulewy sparaliżowały stolicę Stanów Zjednoczonych. Waszyngton znalazł się częściowo pod wodą wskutek tzw. powodzi błyskawicznych. W niektórych dzielnicach poziom wody sięgał kilku metrów. Zalane podczas gwałtownej burzy zostały ulice, a także systemy odwadniające i kanały przepełniły się, szczególnie w niżej położonych rejonach miasta. Z powodu niebezpiecznych warunków konieczne było zamknięcie kilku głównych dróg w stanie. Służby ratunkowe pracowały niestrudzenie przez całą noc, ratując osoby uwięzione w samochodach i w domach, jednocześnie apelując do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie zalanych obszarów. Do usuwania skutków powodzi wysłano też Gwardię Narodową. Prognozy nie są optymistyczne. Groźby, zastraszanie i wulgaryzmy. Brzmi jak gangsterskie porachunki, ale chodzi o korespondencję między politykami. A konkretnie o słowa, jakie wystosował były poseł, a obecnie radny miasta Dolnośląskiego Przemysław Czarnecki do posła Michała Połuboczka. O co poszło? Podobno poszło o miłość do Marianny Schreiber. A cała sytuacja nie w filmie sensacyjnym, a na portalu Blask Online. Do poczytania polecamy Państwa uwadze. Rozwijamy się dla Państwa i dzięki Państwu. Cieszy nas także, że chętnie odwiedzacie nas w siedzibie w Warszawie, chociaż w wielu obszarach udało nam się osiągnąć profesjonalny, najwyższy poziom, to przed nami stoją kolejne wyzwania. Dlatego prosimy Państwa o wsparcie. W rozwoju mogą pomóc nam Państwo w bardzo prosty sposób. Wystarczy wziąć swój smartfon do ręki i zeskanować kod QR na ekranie. To taki w dolnym rogu ekranu, ale też tutaj obok mnie. Wystarczy nakierować aparat telefonu, tak jakby chcieli Państwo zrobić zdjęcie. Zdjęcia nie robimy, tylko nakierowujemy, a później wyświetli nam się taka plansza. Tutaj mogą Państwo dokonać wsparcia. Wybór kwoty i wybór metody płatności należy do Państwa. Kiedy Państwo już wybiorą, jaką kwotą, jaką metodą chcą Państwo wesprzeć Telewizję Republika, pojawi się tutaj potwierdzenie, przekaż darowiznę i potwierdzenie płatności. Za wszystkie, nawet najmniejsze wpłaty serdecznie Państwu dziękujemy. Polecamy się Państwa uwadze i kończymy serwis informacyjny, ale proszę zostać z Telewizją Republika, bo jesteśmy dla Państwa w Domu Wolnego Słowa. Do zobaczenia.